Dziś wyjaśniam, dlaczego nazwy tego samochodu nie wymawia się EQC. Robię krótką lekcję matematyki i włączam masaż. Zapraszam! Mercedes EQC to średniej wielkości SUV o napędzie elektrycznym. Nie jest to pierwszy model elektryczny koncernu, bo były już warianty Smarta czy klasy B, ale tutaj mamy do czynienia z samochodem od początku planowanym jako elektryczny. EQ w nazwie to skrót od Electric Intelligence, czyli elektryczna inteligencja, a C to określenie rozmiaru modelu w nazewnictwie Mercedesa. W marketingu często spotyka się określenie persona. Chodzi o stworzenie takiego idealnego odbiorcy naszego produktu lub usługi. Na potrzeby tego testu zastanowiłam się, jaka mogłaby być persona dla EQC. I chyba wiem. Wyobraźmy sobie panią 35+, wykształconą, świadomą konsumentkę, przejętą losem środowiska, ale też dbającą o komfort własny oraz dzieci. Ponieważ z mężem zadbali o przestrzeń życiową i mieszkają teraz pod większym miastem, to dzieciaki nie będą jeździły do szkoły autobusem, bo autobus dopiero ma być. Jednak kupno samochodu o konwencjonalnym napędzie pani nie odpowiadało, bo hashtag Amazonia płonie, no i nie wiadomo, czy nie trzeba będzie z czasem płacić za wjazd do miasta, a ona ma firmę w ścisłym centrum. Dlatego wybrała samochód o napędzie elektrycznym, czysty, przyjemny, którym można jechać do miasta, po mieście choćby i buspasem, parkować za darmo w centrum i w ogóle jest jakoś tak lepiej i bardziej hashtag świadomy konsument. EQC ma tę zaletę, że wygląda prawie jak inne modele Mercedesa. Nie ma tu żadnych kosmicznych kształtów. Z daleka nikt nie zauważy, co to. Wewnątrz jest też podobny do tego, co znamy z innych modeli. Jest to skrzyżowanie GLC z GLE, chociaż płaskie nawiewy w kolorze różowego złota to coś, co od razu pozwala rozpoznać go na zdjęciach z wewnątrz. Jest MBUX, bardzo dobry system komunikacji głosowej, dzięki któremu można większość poleceń wydać samochodowi, nie odrywając dłoni od kierownicy, a wzroku od drogi. Dlatego, kiedy chcę włączyć masaż, mogę po prostu powiedzieć: hej Mercedes, Tak, proszę. włącz mi masaż. Włączam masaż. Czekałam na to cały tydzień. Więcej o tym, jak używać MBUX w osobnym wideo, link w opisie. Ponieważ to samochód elektryczny, to w menu mamy osobny dział EQ, czyli monitor zużycia energii, ustawienia ładowania i tym podobne rzeczy, z którymi trzeba się zapoznać, mając samochód elektryczny. Wiem, że te grafy, teraz ich nie ma, ale tu są takie grafy, to strasznie wygląda skomplikowanie, ale kiedyś kierowcy robili mniej więcej to samo, tylko analogowo. Spytaj rodziców albo dziadków, gdzie była najbliższa stacja benzynowa i ile ich było po trasie nad morze. Co ważne, kiedy wpiszemy do nawigacji cel trasy, samochód sam podaje każdą najbliższą stację ładowania jako cel pośredni. To z jednej strony wygodne, bo nie trzeba tego ręcznie planować i wybierać z menu, ale z drugiej mylące. Dlaczego mylące? Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że samochód pokazuje trasę bez przystanków i nagłe wydłużenie czasu dojazdu o pół godziny czy godzinę może niepokoić. Poza tym, niestety, nie wszystkie stacje ładowania są dostępne w systemie Mercedesa. Nie zna na przykład darmowych ładowarek na stacjach Orlen. Co prawda jest ich w tej chwili chyba 20 w całej Polsce, ale kiedy do wyboru masz darmową szybką ładowarkę albo płatną drogą szybką ładowarkę,
to wybierzesz to samo co ja. Falafel na Orlenie polecam. Według NEDC EQC ma 450 km zasięgu do 417 według WLTP. To bardzo optymistyczne założenie. Gdybym jeździła tylko po mieście z włączoną rekuperacją, mogłabym zbliżyć się do tego wyniku. W trasie zasięg szybko spada, jeśli jedziesz z prędkością autostradową albo co gorsza tak zwaną polską autostradową, czyli ciśniesz ile fabryka dała, a potem dajesz po heblach, jak się ciężarówki wyprzedzają. Dlatego o wiele rozsądniej jest jechać z włączonym na 100 km na godzinę tempomatem i ładować się raz, dwa razy w trasie po autostradzie, na przykład z Warszawy do Wałbrzycha, bo taką trasę EQC zrobiłam razem z Markiem. Fanom ciśnięcia, którzy zaraz mi tu napiszą, że oni nie mają czasu na marnowanie czasu przy ładowarce, chciałabym polecić krótką lekcję matematyki, czyli obliczenie średniej prędkości poruszania się. Czyli nie całą drogę ciąłem paczka 60, tylko jeśli droga ma 300 km, a Ty jechałeś 3 godziny, to średnio jechałeś 100, geniuszu. I ja też, bo jechałam płynnie. Okej, w międzyczasie zatrzymałam się na ładowanie, ale bez niego jechałabym może 15 minut krócej. Dla mnie to nie jest zauważalna różnica. Jednak muszę zauważyć, że EQC, mimo że ciężki, waży prawie 2,5 tony, nie jest ociężały. Przyspiesza do 100 km na godzinę w 5,1 sekundy i ma 408 koni mechanicznych. Chociaż na oko jest to SUV i w zasadzie ma napęd na wszystkie koła, nie zabierałabym go poza utwardzoną drogę. Ten samochód nie ma trybu off-road, poza tym prześwit ma około 10 cm, a to mniej więcej tyle, co moja Mazda MX-5. Jest też coś jeszcze. Samochód wie, kiedy zbliżamy się do obszaru zabudowanego. Odpowiednio wcześnie zaczyna hamować do dozwolonej prędkości i włącza odzyskiwanie energii. To bardzo przydatne i poniekąd wymusza jazdę zgodnie z przepisami. Na autostradzie adaptacyjny tempomat i asystent utrzymania na pasie ruchu są bardzo przydatne. W dodatku samochód sam zmieni pas, jeśli mu to wskażemy kierunkowskazem, ale mam wrażenie, że układ kierowniczy jest zbyt lekki. Najmniejsze poruszenie kierownicą sprawia, że samochód zmienia tor jazdy. Z kolei w mieście to plus, bo łatwo nim manewrować. Jest też wygodny system kamer. Wróćmy do naszej persony, czyli świadomej konsumentki. Zakładając, że codziennie odwozi dzieci do szkoły i stamtąd je odbiera, do tego ogarnia jakieś zajęcia dodatkowe, zakupy i jedzie do pracy, pewnie przyda jej się nawigacja, o której już mówiłam, chociaż ja bym wolała Android Auto. W ogóle jest dostępne, ale w tym egzemplarzu ktoś nie wybrał tej opcji. Świadoma konsumentka doceni też zawieszenie. Jest bardzo dobre, zwłaszcza kiedy przypomnieć sobie, że samochód waży 2,5 tony. Na garbach, studzienkach czy innych nierównościach w ogóle tego nie czuć. Dzieciaki docenią miejsce z tyłu, podłokietnik i wejścia USB-C. Bagażnik ma pojemność około 500 litrów. Około, bo dokładna liczba zależy od wybranego wariantu. Ale jest to normalny bagażnik w sensownym kształcie, bo baterie schowane są pod samochodem i zabezpieczone gumą, żeby nie obijały się o ramę samochodu. Właśnie, coś jeszcze o bateriach, bo bagażnik jest zwykły. Są chłodzone cieczą. Co to znaczy dla użytkownika? Dzięki temu, kiedy samochód wie, że zbliża się do stacji ładowania, doprowadza baterię do optymalnej do ładowania temperatury. Szybciej ładujesz i nie narażasz się na uszkodzenie akumulatorów. Wymyśliłam dla EQC personę, ale czy ja mogłabym mieć takiego Mercedesa? O ile samochody elektryczne jako kierunek rozwoju motoryzacji fascynują mnie, to EQC jest dla mnie rozwiązaniem niedoskonałym. Pomijam już to, że nie zakochałam się w jego wyglądzie, bo to tylko moje odczucia, ale chciałabym, żeby zasięg był większy. Nie mówię o 700 km, ale gdybym mogła przejechać 300 km z prędkością autostradową, byłoby idealnie. To oczywiście coś, co z czasem się zmieni, ale w tej chwili nie jest to samochód, który może zastąpić inne, raczej wyrafinowane, luksusowe auto podmiejskie.
A co Ty myślisz o EQC? Kibicujesz rozwojowi elektromobilności? Daj mi znać w komentarzu. Oceniaj i dziel się moimi wideo ze znajomymi. Kolejny odcinek w czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!